Jak wiecie, poleciałem do Grecji, żeby zobaczyć, dlaczego dieta śródziemnomorska jest najlepszą dietą na świecie. No i zobaczycie, jakie wnioski wyciągnąłem dla siebie jako biohacker. Zapraszam na film. Ostatni posiłek przed wylotem do Grecji. Please run a flight taking us to Athens. If Athens is not your destination, please identify yourself to member of the cabin crew. Walk down the cabin aisle and... Leciałem właśnie do Aten, będziemy szukać śladów starożytnych biohackerów. Zobaczymy, czy oni tak się naprawdę żywią, bo podobno dieta śródziemnomorska jest najlepszą dietą na świecie. No jest kurwa dobrze. Trochę podbieguję o tą górę, ale już widać widoczki. A co będzie na szczycie? Ogólnie fajna pompa, tak podbiegiwać sobie. Zajebisty widoczek. Jest Panteon. No, parce qu'on est monté par là, les escaliers sont là. Zajebiste widoki. No na tej górce nie znalazłem starożytnych biohackerów. Był tylko kościół. Ale jutro będziemy na Panteonie. I tam pewnie coś znajdziemy. A tam Panteonik jest. Jest 16 listopada, a ja mam się ochotę wpierdolić do morza. Jest tak gorąco. Polecam, na zimę najlepsza wycieczka. No i patrzcie te widoki. Na zimę zajebiste. Oj, chyba dzisiaj też wrócę. Późno. Prawdopodobnie koło 12 w nocy. O, patrzcie na tą górę. Cyk, miasto i góra. Dobrze, teraz mamy już całe jedzenie. Oczywiście tych frytek i tej reszty nie będę jadł, tylko samo mięso. Ale można zobaczyć, jak w Grecji jedzą. Gość się pytał, czy na pewno całe to zamówienie zjem. Powiedziałem, że resztę zaniosę do hotelu, ale tak naprawdę zjem to wszystko. Nieźle się pewnie zdziwią. I ludzie sobie tak na górkach tam siedzą, podziwiają zachód słońca. Spokojnie. Może to nie dieta, może to po prostu ten spokój powoduje, że oni długo żyją. Patrzcie, jaki piękny zachód słońca.
I wszędzie muzyka. Może to spokój jest właśnie elementem długowieczności. Ale pięknie to zachodzi. No, takiego czegoś jeszcze nigdy nie widziałem. I patrzcie, jak to szybko się dzieje. Tyle. Super. W nocy jest jeszcze lepiej. Jest jeszcze ładniej. To tu powstała filozofia. I ta muzyka w tle. To jest to. Idziesz sobie i tam Panteonik. A tu wszędzie muzyka gra. Na każdym kroku. She looks like the real thing. She tastes like Jest the super. real thing. But I can't help but feeling I gościu sobie blow napierdala. through the ceiling. I tutaj Panteonik. Jutro tam będę. Wieczorem jest trochę chłodniej, ale kamienie oddają ciepło. Czuć takie ciepło, jak idzie od stóp do góry. Zwiedzanie muzeum w nocy. Sprawdźmy to. Wyłaziłem 1500 kalorii dzisiaj i już bateria mi się kończy w telefonie. Będę musiał kupić powerbanka następnym razem. Experiences its most successful system of government, democracy, and enjoys an intellectual and cultural blossoming that is unsurpassed. The city has become the school of Hellas. Following the victory at Marathon in 490 BC, the city began to build on the Acropolis a great temple for Athena, known today as the Pre-Parthenon. Over its foundations was to rise the new temple of Athena, the Parthenon itself. The architects were Okej, to rozpoczynamy zwiedzanie.
Będziemy szukali starożytnych biohackerów. Wchodzimy tutaj na górę. Ciekawe, czy znajdę tam jakieś ślady ludzi, którzy tak przesadycznie dbali o swoje ciała jak współcześni ludzie. Powiem wam pewną ciekawostkę. Jak byłem w muzeum, pomyślałem, że włączę sobie AI. Włączyłem mu kamerę. No i zobaczymy, czy on potrafi przeczytać te freski, ten starogrecki język. I jak myślicie, przeczytał? No jasne, że nie przeczytał, ale mógł wyłapać, używając współczesnego greckiego, co mniej więcej może być na tym napisane. No i dowiedziałem się, że tymi największymi literami były opisywane osoby, które były fundatorami tych fresków. Tam były dekrety, ale dekretów już całkowicie nie potrafią rozczytać. Wczoraj to tam obserwowałem ten zachód słońca. To na tamtym wzgórzu wczoraj obserwowałem zachód słońca. Zachodziło tam za górę. A teraz to widok z Pantnonka. No chyba tutaj bardziej skupili się na tych bogach zamiast na filozofii, bo jakoś nie widzę takich tekstów filozoficznych. Wszystko to raczej o tych bogach i o wojnach. Ślicznie to. No nawet taka trochę jest ta świątynia. Dnia biegłem na tamtą górę. Tak trochę było, nie? Wczoraj zrobiłem 35 000 kroków i nie powiem, trochę czuję to w nogach. Oczywiście zrobiłem też trening, bo w treningu nie da rady. Myślę, że dzisiaj też zrobię z 35 000. Tutaj i tak wszędzie można dojść pieszo. No a jutro 14-godzinna wyprawa. Do wniosku, że to jednak nie dieta spowodowała to, że oni dłużej żyli w zdrowiu, tylko po prostu ten spokój. No i sobie tutaj żyli spokojnie, rozmyślali. No jedno co przeważało w diecie to oliwa z oliwek. Ona była tutaj wszędzie. Także dla nas, dla biohackerów, no myślę, że to jest podstawa. Żebyśmy używali tej oliwy z oliwek na co dzień. No ja mam tą dietę mięsną cały czas. No tam z drobnymi przerwami, na przykład jak jestem na wakacjach tak jak teraz, to potrafię zjeść na weekend coś innego niż same mięso i jajka. Ale głównie tak, to jest tylko samo mięso i jajka. No i teraz z dodatkiem tej oliwy z oliwek codziennie piję pół kieliszka oraz 18 tabletek omegi 3. No, tutaj mieli akurat dietę opartą też
na owoce morza. Do tego nie dość, że używali oliwy z oliwek, to jeszcze dodatkowo mieli dietę bogatą w omega-3. Także każdy, kto myśli, że omega-3 to jest taki tam suplement nieważny, no ja myślę, że to jest jeden z najważniejszych suplementów, zaraz po witaminie D3 oraz B-kompleksie. Ciekawą rzeczą jest też to, że oliwa z oliwek polepsza autofagię na poście. Także najlepiej stosować ją z samego rana. Myślicie, jak Grecy mieliby taką wiedzę jak my dzisiaj o mitochondriach, mieliby dostęp do suplementacji, to czy używaliby tego? A ciekawe, jak długo by żyli wtedy. Na przykład wyobrażacie sobie Spartan na tabletkach. No to by było ciekawe. Pewnie mogliby podbić z połowy Europy. Albo Zawisza czarny. Taki super kozak. Jakby jego tak nakarmić tabletkami i dać mu taką konkretną dietę, to ciekawe, jakim wtedy by był kozakiem. Może nie zginąłby w Turcji, może nie zginąłby przez Imperium Osmańskie na wyprawie. No, teraz idziemy do starożytnej Agory. Tam filozofowie rozmawiali na temat sensu istnienia. Dyskutowali, jak żyć. Później pójdziemy na wzgórze, gdzie przemawiał święty Paweł, aby przekonać filozofów do chrześcijaństwa. Próbował im to wytłumaczyć, że oni wierzą w tego samego Boga co chrześcijanie, tylko w inny sposób. Wiecie, co jest dobre w AI? Że odpalam go sobie na mówienie i on opowiada mi, gdzie jestem. Oczywiście trzeba włączyć kamerkę. Gdzie jestem, opowiada mi historię tego miejsca. No, to jest zajebiste. Technologia jest zajebista. My jesteśmy. Rzymska Agora. Jeśli się da, to wchodzimy. Grecy, jak to Grecy, zawsze mają czas. Także musiałem poczekać, aż się panie nagadają, żeby mi sprzedać bilet. No to wchodzimy do rzymskiej Agory. Kurde, wyjdzie z tego bardziej profil podróżniczy, a nie biohacking. Zobaczcie. No to tutaj sobie po prostu Grecy oraz Rzymianie dyskutowali, handlowali. Mieli stragany. I tam zamieszkiwali sobie bogowie, świątynia bogów. A tutaj Grecy i Rzymianie sobie po prostu rozmawiali, dywagowali, handlowali w spokoju. Ale dziwny gościu. Spotkałem gościa, który był większy ode mnie. I jak szedł, to tak jakby cały czas hantelki podnosił na bicepsa. Ale dziwne.
Już jestem w końcu w starożytnej Nagorze. No i znowu jest problem z baterią. 30%. Będę musiał tego powerbanka kupić następnym razem. No, to ten budynek. Tam zobaczę starożytnych filozofów. To tam przemawiał Sokrates. Tam debatowali stoicy. Moi ulubieni. Wiecie co jeszcze mi się rzuciło tutaj? Że wszędzie jest pełno kotów. Co jakiś czas koty sobie po prostu siedzą na tych ruinach. Nie wiem, może to są dzikie koty. Widzicie? Tak jak mówiłem. Wszędzie po kolei są koty. Miał. Wszędzie te koty. No, jestem w restauracji z widokiem na Akropol. Fajnie to wszystko wygląda. I żeby była jasność, nie chodzi mi o atak na dietetyków. Jest wielu wspaniałych dietetyków. Chodzi mi tylko o te osoby, które podają się za dietetyków i na przykład padają takie stwierdzenia, że musisz mieć przy 2000 kalorii minimum 1000 kalorii z węglowodanów. No to jak ta pani tak mówi, to jak można zaspokoić zapotrzebowanie na białko przy 2000 kalorii, a gdzie 1000 kalorii jest pobieranych z węglowodanów? Albo inny gościu, który mówi, że jeśli nie będziesz jadł makaronu czy chleba, to stracisz totalnie chęć do życia. To są bzdury. I teraz wypowiadanie się przez takich ludzi w taki sposób powoduje to, że ludzie tracą zaufanie do dietetyków. Takie stwierdzenia nie powinny padać, że musimy zapewniać 50% węglowodanów w diecie. Albo że stracimy chęć do życia. Ja na przykład jestem dowodem na to, że zupełnie odwrotnie. Wcześniej ważyłem 136 kg. Nic mi się nie chciało. Nawet nie chciało mi się wsiadać i wysiadać z samochodu, bo to było ciężkie dla mnie. A teraz, kiedy jestem 8 lat na keto, prawie 2 lata na carnivore, ja mam cały czas energię. Cały dzień mam energię. Ja jem tylko jeden posiłek dziennie. I mam dalej energię. Mam glikogen, trenuję crossfit i inne sporty siłowo-wytrzymałościowe. No i nie potrzebuję tych węglowodanów. Także ktoś tutaj kłamie. Albo ja jestem nie z tej planety. Wczoraj 35 000 kroków, dzisiaj 30 000 kroków. No i według tych pseudodietetyków to nie powinienem
tyle zrobić, no bo przecież nie spożywam węglowodanu. Cały czas mięso i jajka. No to gdzie ten glikogen? Pseudodietetików pracują jak ja. Nie powinni istnieć chyba. A jednak istnieje. Znam gościa, który biega maratona i żywi się tylko mięsem, jest na karniworze. No według tych pseudodietetyków to faktycznie musi być z innej planety. I jeszcze tutaj wchodzi gra o ten deficyt kaloryczny. No faktycznie, no musi być deficyt kaloryczny, żeby stracić tkankę tłuszczową. To jest bezsprzeczne. Ale czy dietetyk ci powie, że po węglach bardziej się, że jest ciężej ten deficyt kaloryczny utrzymać? Przecież na węglach jest tak, że zjesz tą bułkę czy coś podobnego i po godzinie znowu jesteś głodny. Znowu musisz zjeść albo masz spadek energii. No to organizm już jest tak przestymulowany, można powiedzieć, tym jedzeniem, albo w ogóle brak stymulacji tego głodu albo zaspokajania głodu nie ma organizmu wyrobionego, że tak naprawdę chcesz cały czas żreć. Przecież jak jadłem normalnie, tak jak wszyscy ludzie, kebaby, pizzę i tak dalej, no to utyłem się do 136 kg. Potem bez zmiany diety myślałem, prowadzę tylko ćwiczenia, to schudnę. No i powiem wam, że wcale to nie było takie kolorowe, bo może trochę zaczęła się ta sylwetka zmieniać, ale nadal tłuszczu nie wpływa. Ale jak przyszedłem na dietę carnivore, przepraszam, na keto, no to już zaczęły się zmiany robić w proporcjach. Już wtedy widziałem na rękach, na klatce, już nie miałem cycków jak u kobiety, tylko zaczęła się ta klatka robić normalna. A no brzuch jeszcze został, no brzuch był. Ale też tak naprawdę nie wchodziłem w jakiś mocniejszy deficyt kaloryczny. Nie docinałem, budowałem masę mięśniową. To też to trochę inaczej wyglądało, ale na keto i tak mi spadała ta masa. Potem pomyślałem, no w internecie widziałem trochę filmików o carnivore, a myślę, a co mi tam, spróbuję. No i wszedłem na ten carnivore 2 lata temu i powiem wam, takiej eksplozji energii, siły i masy mięśniowej to ja się nie spodziewałem. No to było coś pięknego. I jeszcze wtedy nie zrobiłem odwalenia krwi. Już czułem, że jest tak jakby ten testosteron, agresja mi podskoczyła. W ogóle nie miałem problemu, żeby działać. Miałem chęć do działania. No i postanowiłem po prostu zrobić te badania krwi. No i jak zrobiłem badania krwi, po roku na carnivore wtedy byłem, okazało się, że w wieku 38 lat ja mam testosteron na poziomie 906 nanogramów na decyzji, coś takiego, no ja zawsze zapomniałem te jednostki, ale tak. Czyli tak naprawdę miałem testosteron wyższy niż większość 25 lat. No i to wtedy jeszcze zrobiłem normalną wartość całkowitego testosteronu. No ale jak się już ujawniłem w internecie, no to pomyślałem, że lepiej zrobić takie bardziej specjalistyczne badania. No i niedawno, no już kilka miesięcy temu,
Zrobiłem jeszcze wolny testosteron, zrobiłem estradiol, zrobiłem całą kupę różnych badań, łącznie z tarczycą i tak dalej. Z cholesterolem też. Jestem na diecie carnivore 2 lata, a mam w idealnych proporcjach cholesterol. No i wyszło z tych badań, że mam wszystkie parametry jak dobrze usportowiony 25 lat, tylko 38 lat. No to sami widzicie. Bo ja na własnym przykładzie dowiedziałem się, że jednak dieta ma ogromne znaczenie i że to, co mówią dietetycy, przynajmniej większość tych pseudodietetyków, można sobie włożyć między palce i po prostu zacząć słuchać się własnego ciała. Próbować. Spróbuj, zobaczysz, nie podpasi, to wrócisz do swojej poprzedniej diety, tak? Dlatego na przykład nie wierzę w to, że weganie mogą robić masę mięśniową bez sterydów albo być zdrowi, jeśli nie ładują w siebie ogromnych ilości substancji. Na tym człowiek to nie krowa czy jakieś inne zwierzę śmiertelne, żeby to w ogóle te toksyny wszystkie z roślin niwelować. Mamy krótki odcinek pokarmowy, przystosowany właśnie do mięsa. Mózg też lubi cholesterol, hormony lubią teraz cholesterol, także nie widzę powodu do tego, żeby palić te rośliny. Lubisz palić rośliny, nie ma problemu, ale nie namawiaj innych do psucia sobie zdrowia. Mięsko, wołowina, a tutaj wołowina, wieprzowina razem wzięte. Ogólnie menu to jest taki bardziej mięsny. Zajebiste, ta wołowina się rozpływa w ustach. Naprawdę kozak. To jest jak jajeczno-mięsne ciastko, jest po prostu fantastyczne. I ogólnie menu jest takie mięsne. Czyli jednak Grecy dużo mięsa jedzą. To jest akurat prowincja. Tak mi posmakowała ta wołowina, że zamówiłem sobie jeszcze jedną. No i dobra, za ten obiad, czyli za wołowinkę 2 razy, plus te jajeczne ciastko z mięsem mielonym, zapłaciłem tylko 30 euro. Czyli nie dość, że mogę zjeść mięśnie, mięso i jajka, takie jak ja to lubię, to jeszcze tanio na prowincji. No i jak widać, będziecie mieli menu przedstawione na filmiku. No to menu opiera się na mięsie, chyba na prowincji lepiej znaleźć coś ich lokalnego niż w jakichś dużych miastach, tak? To może jednak ta dieta śródziemnomorska to faktycznie mięso. No dobrze, teraz idziemy do jakichś mnichów, do jakiegoś klasztoru, gdzie nie wpuszczą mnie w spodenkach, a ja teraz w spodenkach jestem. Podobno mają mi też jakieś spodnie zastępcze. Ponad 100 schodów do pokonania. Będę mógł zjeść więcej mięsa. Kościół wyraz.
Niby ponad 100 schodów, to dla mnie raczej nic szczególnego. Jeszcze po tak dobrej Wołynie. No już jestem na miejscu prawdopodobnie. Tu jest wejście. No obeszło się bez zakładania czegoś na spodenki. Okazało się, że to chyba tylko dla kobiet. Wchodzimy tutaj do jakiejś sali. Gościu chyba ryzykuje życiem. I chyba nie wie właśnie jak stamtąd wyjść. Prawdopodobnie chyba będą pomagały mu służby. Zaszło mi to przemyślenie. I tak sobie pomyślałem, że policzę, ile trzeba było tego białka na 190 gram białka w przypadku mnie, żeby wejść na deficyt jeszcze. To jest jakieś to potrzebowało jakieś 2500 kalorii. No i jak zjeść taką ilość białka, żeby dalej być na deficycie. No i chciałem zobaczyć, czy mówią prawdę ci dietetycy, że można zaspokoić białko samymi roślinami, dodając jeszcze węglowodany do tej diety. No i wyszło, że około 7 kg warzyw trzeba było zjeść, żeby zaspokoić taką ilość białka, co daje, no trochę jest deficyt, bo daje tam mało kalorii, ale wyobraźcie sobie, żeby zjeść 7 kg warzyw, to jest niemożliwe. To samo zrobiłem z węglami. Ile to pieczywa trzeba zjeść, albo fasoli, czy soi. No i wyszło, że żeby zaspokoić to białko, no to trzeba było zjeść taką ilość, że już wpadłbym na nadwyżkę kaloryczną, nie w deficyt. Czyli to jest te diety oparte na innym jedzeniu niż mięso i jajka na deficycie i żeby zaspokoić to białko. Mówię cały czas o 2 gramach białka na kilogram masy ciała. To jest po prostu matematycznie niemożliwe. W przypadku węglowodanów takich jak ziemniaki, ryże i tak dalej, żeby zaspokoić 190 gramów białka, to musiałbym spożyć 6500 kalorii. No to teraz ja nie rozumiem tych niektórych dietetyków, dlaczego nie wezmą kalkulatora na przykład, albo nie sprawdzą sami na sobie, jak to działa. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak oni układają plany diet, no bo jeśli ułożyć ci plan, że będzie tam za mało białka, no to zaczniesz tracić mięśnie. A jak zaczniesz tracić mięśnie, no to twój wydatek energetyczny będzie z automatu mniejszy. No i znowu będziesz musiał mniej kalorii spożywać, żeby być na deficycie kalorycznym. No jest takie błędne koło. Tracisz mięśnie i na dodatek musisz mniej jeść. A to nie o to w tym chodzi. Na przykład w długowieczności chodzi o to, żeby tego białka dawać tyle, aby zachować masę mięśniową, a najlepiej ją budować cały czas. No bo ona jest predyktorem długowieczności. No i doszedłem do wniosku, że nie każdy w sumie jest biohackerem, tak jak ja. Nie każdy musi robić to, co ja. Nie musi jeść tylko samego mięsa i jajek, no bo to jest skrajne, tak? No i wymyśliłem coś takiego jak kalkulator. Niedługo go opublikuję. Na kalkulatorze można policzyć sobie, jaki jest deficyt, jaki jest potrzebny deficyt, do jakiej wagi i ile w tym musi być podstawy, czyli jajek i mięsa,
a ile zostaje kalorii do zaspokojenia na dzień z innych źródeł. Czyli na przykład warzywka, czy jakieś ziemniaki, czy coś takiego, jak ktoś chce normalnie żyć, ale być na deficycie i nie tracić masy mięśniowej, tak? I mi się wydaje, że no ja nie jestem dietetykiem i nie chcę być dietetykiem. Ja zajmuję się czym innym. Ale wydaje mi się, że to jest najbardziej zdrowe podejście, żeby najpierw zaspokoić organizm w białko i dopiero potem można się bawić w jakieś inne wymyślane dodatki. Jeszcze na tym filmie opublikuję w którymś z rogów grafikę, gdzie policzyłem dla siebie zapotrzebowanie białka 190 gramów i poszczególne elementy diety, jakbym je oparł na warzywach, na roślinach strączkowych i mięsie i jajkach, żeby to porównać, żebyście zobaczyli faktycznie jak to wygląda. No i matematyka nie kłamie. Idę zobaczyć jeszcze jedno miejsce. Tam nikogo nie ma. Chyba będą fajne zdjęcia, bo widzę, że to jest pomiędzy skałami. Patrzcie. No ślicznie tu jest. Prawie jak w Chiniach, w górach Kunlun. Super. No i jeszcze jedna taka pani dietetyczka w internecie mówiła, że bez węglowodanu nie wytworzy się glikogen, nie będziecie mieli energii. Ja już od 2 lat jestem na mięsie i jajkach. Jakoś tej energii mam pełno. Trenuję. Przedwczoraj zrobiłem 35 000 kroków, teraz 30 000 kroków. Dzisiaj zobaczymy ile, prawdopodobnie też 30 000. I bez żadnych węglowodanów. To co, wyczarował się ten glikogen u mnie w tych mięśniach. Następnie koleś drugi na filmiku nagrywa, że bez węglowodanów będziecie czuli jak gówno. To skoro on jest dietetykiem, to powinien wiedzieć, że organizm się przestawia na różne źródła energii, a nie tylko na węglowodanach. Powinien też powiedzieć, albo może nie chciał powiedzieć, że to jest tak zwana keto flu, że ona trwa tylko kilka dni, a potem macie energię przez całe dni. O tym też nie wspomniał. No i tak jak mówiłem, nie jestem dietetykiem, ale praktykiem. No i 10 lat temu ważyłem 136 kg, byłem grubasem. Jadłem wszystko w sumie co popadło, ale głównie węglowodany. Potem przyszedłem na keto. No i na keto zacząłem powoli chudnąć. Ale prawdziwy wystrzał był, kiedy przyszedłem na stricto carnivore. Zacząłem, to było jak petarda. Wszystkie hormony, wszystko poszło w górę. Mam na to dowody, mam na to badania, które publikuję, pokazuję wam. Chcę być z wami w 100% szczery, jak to robię, żadnych sterydów. No i widzę, co trzeba jeść, żeby uzyskać to, co sam uzyskałem. No i jak ja widzę o gościach, który mówi o coś o margarynach, że one są zdrowsze od masła lub o jakichś sojowych produktach od innego dietetyka, no to no sorry, no ręce opadają. Dietetyk może takie bzdury opowiadać ludziom. Przecież to się nie trzyma kupy. I do tego z własnego doświadczenia po prostu to wszystko opowiadam. Bez ściemy. Ona mnie czeka w autobusie. Poza tym ja nie namawiam do was do niczego. Możecie obserwować to, co ja robię i wyciągać z tego wnioski. Nie będę nic sprzedawał żadnych szkoleń ani diet. Także możecie powiedzieć, że są autentyczne i koniec.
skoro nic nie sprzedaje. No, tu jest kurwa zajebiście. Micha cały czas się cieszy. No i nic dziwnego, że ci Grecy tak tylko żyją. Skoro oni mają takie spokojne życie z takimi pięknymi krajobrazami. Pytam się gościa, usłyszę, że hiszpański. Pytam się gościa, czy z Hiszpanii jest. On mówi tak. Ja mówię do niego, że znam jedno zdanie po hiszpańsku. Czy mógłby powiedzieć? No i powiedziałem uno cerveza per favor, ale się zaczął śmiać, że zaczął się śmiać, że to jest najlepsze zdanie, jakie można by powiedzieć. Przydaje się czasem wiedzieć coś, kilka jakichś słów w innych językach. Przynajmniej ludzie się cieszą. Wyszedłem właśnie z autobusu. 16,5 godziny wycieczki. Jest 21:30. Jak widzieliście, zjadłem tylko to jakby ciasto z jajka plus mięso mielone oraz 2 razy mięso wołowe duszone w sosie pomidorowym. Oczywiście sos wywaliłem. No nie cały, ale większość. No i do czego zmierzam? Że dalej mam energię. Ale ten glikogen nie jest jakoś wypalony. Wczoraj 30 000 kroków, przez wczoraj 35 000 kroków. Także uważajcie na tych niektórych pseudodietetyków. Jak mówią wam, że bez węglowodanów się nie da, że będziecie się czuli jak gówno, albo nie będziecie mieli, albo że trzeba ich 50% w diecie. To są bzdury. A ja jestem żywym dowodem na to, że to są bzdury. I teraz idę do restauracji. To jest ostatnia noc w Grecji. No i do zobaczenia. Być może na następnym tripie, ale najpewniej zobaczymy się w kolejnych filmikach o kolejnych substancjach, które przyjmuję. Do zobaczenia. I teraz do jakich wniosków doszedłem po podróży w Grecji? Z tego, co zaobserwowałem w restauracjach, szczególnie na prowincji, no to jednak ta dieta jest oparta na mięsie i jajkach. Jest bardzo dużo potraw z owoców morza. Dużo duszonego mięsa, duszonej wołowiny. Używają również bardzo dużej ilości oliwy z oliwek. I tutaj by się to wszystko zgadzało. Bo jeśli połączymy ich dietę, czyli opartą na kwasach omega-3, dodamy do tego jeszcze dużo oliwy z oliwek, no i faktycznie mięso takie jak wołowina, jajka u nich są też w tej diecie, w restauracjach przynajmniej tak widziałem, no to wychodzi na, że ta dieta tak trochę przypomina tą animal based. Dużo mięsa, dużo ryb, owoców morza, dużo oliwy z oliwek i dopiero następnie jakieś dodatki, czyli tam trochę warzyw lub jakichś tam węglowodanów. Ale w sumie wychodzi na to, że głównie są te owoce morza i oliwa z oliwek. No i również ten spokój.